Cześć, znów się spotykamy. Janusz Dąbrowski Was wita, współgospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału poświęconego szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, sprawności, odporności. Sam od grubo ponad 20, prawie 25 lat. Powtarzam to jak mantrę za każdym razem, ale za każdym razem ktoś może inny, obcy, inny po prostu stranger oglądać, wejść na jakąś audycję, nie będzie wiedział, o co chodzi, więc się przedstawiam. Więc prawie 25 lat zajmuję się właśnie takimi dziedzinami jak suplementacja, odżywianie, pola magnetyczne, destrukcyjne, terapeutyczne, woda i kilkoma innymi dziedzinami, między innymi rozwojem duchowym, bo każdy z nas jest istotą duchową. Więc dzięki temu, dzięki tej zdobytej wiedzy, którą otrzymałem, mogę dzisiaj się z Wami dzielić również tym wszystkim, tym co wiem, moimi doświadczeniami, moją wiedzą, moją energią przekazywaną. No staram się jak najlepiej to przekazywać z najlepszymi jakimiś pozytywnymi emocjami. Bo dlaczego? Dlatego, że to wszystko wpływa na nasze zdrowie, absolutnie wszystko wpływa na nasze zdrowie. I trzeba wiedzieć, co na to nasze zdrowie wpływa w związku z tym. Jeżeli już wiemy, to poszerzamy swoją świadomość. I chodzi o to, że dzisiaj mamy się wznosić wibracyjnie, bo to podnosi po prostu nasze, na inny zupełnie poziom, również nasze po prostu postrzeganie świata i to wpływa również na nasze zdrowie. Więc słuchajcie, i oczywiście od razu prośba o lajki, o subskrypcję, o ile audycja się rzecz jasna spodoba. O przesyłanie linka do tej audycji do swoich znajomych, do swoich bliskich, do tych ludzi, których uznacie, że warto im w ogóle wysłać. Nie dla każdego to musi być strawne, każdy ma jakiś inny okres dojrzewania, ale nigdy nie wiadomo, gdzie to ziarno po prostu wzrośnie i czy wzrośnie. Więc posłuchajcie, będę za wszystkie jakieś ciekawe odgłosy, komentarze, bardzo wdzięczny jestem, zwłaszcza za to takie sympatyczne komentarze, takie odniesienia. Natomiast słuchajcie, oczywiście zapraszam do mojego sklepu internetowego www.januszdabrowski.pl. Tam jest 17 książek, 18 w drodze, niedługo. Pochwalę się, mówiłem w poprzednim odcinku, nie samym chlebem żyje człowiek. Książka, która przeleżała się w czeluściach mojego komputera od 2007 roku i dopiero teraz stała się jeszcze bardziej aktualna w tych obecnych czasach, jakich żyjemy, a więc jeżeli ktoś będzie chciał, to też skorzysta. Słuchajcie, o czym dzisiaj? W poprzedniej audycji cytowałem Wam słowa Sri Moja, ambasadora pokoju ONZ, o zadaniach człowieka. Przypomnę tylko. Prawdziwym zadaniem człowieka jest manifestacja piękna i siły, którymi został obdarzony, oraz prawdziwej tożsamości, jedności z wszechobecnym i wszechmocnym Stwórcą. To jest z pierwszego tomu mojej książki Biomagnetyzm. Więc w takim razie zadaliśmy wówczas sobie również pytanie, jak tego dokonać, co zrobić, jaką ścieżką pójść, w ogóle żeby stać się taką jednią z absolutem, ze źródłem. Dokonać, słuchajcie, tego można jedynie wówczas, kiedy uwzględnimy, że jednak istnieje prymat ducha nad materią. Odwieczny dylemat. Co było pierwsze, duch czy materia? Co było pierwsze, jajko czy kura? I tutaj, dla mnie nie pozostawia, ja nie mam żadnych wątpliwości. Oczywiście duch, materia jest wtórna. To jest inna sprawa. Ale zacytuję Wam od razu na początek pewien fragment wypowiedzi bardzo ciekawej i w ogóle dzisiejsza audycja będzie trochę przesycona cytatami. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę. A więc istnieje prymat ducha nad materią. I cytat. W takim ujęciu cały wszechświat aktywnie uczestniczy w procesie ewolucji i to na wszystkich poziomach, od subatomowego po historyczny i społeczny. Zbliża to teorię angielskiego biochemika Ruperta Sheldrake'a, o którym mówiłem w poprzedniej audycji, do wizji teologa i filozofa ojca Teilharda de Chardin, który również postulował istnienie ukrytego i nie dającego się zmierzyć aspektu materii, ducha. Według zakonnika
Ewolucja wszechświata to nic innego jak nasilająca się erupcja myśli integrującej się świadomości. Rzeczywistość nie jest niezmienna. Można wpływać na nią poprzez wolę i wiarę. Im bardziej zintegrowana świadomość, tym większy jest jej wpływ na materię świata. To jest taki cykl artykułów Fizyka cudów, część 4 i artykuł Nowa wizja wszechświata, Sikorski, Bank Pamięci, Wojciech Chudziński, Nieznany świat, numer 2, 2002 rok. I teraz słuchajcie, więc mamy więc możliwość wpływać zarówno na nasze życie, jak na otaczający nasz świat, tym, czym jesteśmy, kim jesteśmy, wszystkimi naszymi walorami, każdą najdrobniejszą myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem również, o czym mówi Biblia. Więc nasze życie jest przecież połączone z życiem innych ludzi i wszystkich dosłownie istot, jak palce jednej ręki. Jeżeli uderzymy się w jeden palec, akurat tutaj kciuk, to czy tylko ten kciuk będzie bolał? Będzie bolała cała dłoń i całe ciało. Jeżeli dziecko, nie daj Boże, w naszej rodzinie, jakiś maluch, nieważne, dorosły, choruje, uderzy się, boli go, to boli to całą rodzinę, cała rodzina cierpi. A więc żyjemy w szerszym świecie. I to nasze życie, jeszcze raz powtarzam, jest połączone z życiem innych ludzi, ale z życiem zwierząt, z życiem roślin i tak dalej, czyli i z elementami tak zwanej przyrody nieożywionej, a więc na przykład minerałami, kamieniami, wodą i tak dalej, bo wszędzie są elektrony, które znajdują się w ruchu. I tutaj następny cytat z Johanna Grendera, austriackiego badacza przyrody. Każda osoba, każda żyjąca istota, nawet każdy minerał pozostają w kontakcie, to znaczy w rezonansie razem z kosmosem i w związku z tym także z jego planetami, od których stale pobierają energię, przekształcają ją, względnie uszlachetniają, a oddają nadmiar. I teraz często kompletnie nie zdajemy sobie sprawy, nawet słuchajcie kochani, z tego co tutaj ja cytuję, ponieważ odbieramy tylko niewielką jakby część elektromagnetycznego pasma istnienia. A jesteśmy elektromagnetyczni, pamiętacie pierwszy odcinek, jesteśmy elektromagnetyczni, w zasadzie bioelektroniczni, o czym będę mówił w następnej audycji. I następny cytat, jak powiedziałam, będzie ta audycja przesycona cytatami. Człowiek jest istotą fizyczną, umysłową, uczuciową i duchową, połączoną przez świetlne ciało, które wydziela energię i spaja go z nieskończonym łańcuchem świetlnych istot. To jest cytat z książki Ziemia zwiastunów świtu pani Barbary Marciniak, amerykańskiej autorki, myślę, że polskiego pochodzenia oczywiście. I teraz rozumiecie jeszcze jeden bardzo ważny cytat, znowu cytat, ale to nic nie szkodzi. To są bardzo wartościowe rzeczy. Coś z ezoteryki, tak bardzo szeroko pojętej, coś, co łączy na przykład teorię przyczynowości formatywnej Ruperta Sheldrake'a z teorią jednolitego pola Genadija Iwanowicza Szypowa i innych badaczy. I to jest fragment rozmowy z Bogiem, księga 2 Neila Donalda Walsha. Pozwolę sobie zacytować obszerny fragment. Każda rzecz nosi w sobie wbudowaną przeze mnie energię, która rozsyła mój sygnał na cały kosmos. Wszystko, ludzie, zwierzęta, rośliny, kamienie, drzewa, każdy fizykalny byt emituje energię niczym nadajnik radiowy. Ty też ślesz w tej chwili energię. Nadajesz ją we wszystkie strony z samego środka swej istoty. Energia ta, czyli ty, rozchodzi się na zewnątrz w postaci fal. Przenika ściany, wznosi się ponad szczyty gór, ponad księżyc, w nieskończoność, w wieczność. Nigdy, ale to nigdy nie zanika. Zabarwia tę energię każda myśl, jakąkolwiek miałeś. Kiedy o kimś myślisz, osoba ta może to wyczuć, pod warunkiem, że jest dostatecznie wrażliwa. Kształtuje ją każde słowo, jakie kiedykolwiek wypowiedziałeś. Wpływa na nią każdy twój uczynek.
wibracja, prędkość, długość i częstotliwość fal, jakie nadajesz, ulegają ciągłym przesunięciom zgodnie ze zmianami, jakie zachodzą w twoich nastrojach, uczuciach, myślach, słowach i działaniach. Mówi się nieraz, że ktoś wysyła dobre wibracje i to prawda. To samo robi jednak cała reszta ludzi. Stąd eter, atmosfera między wami naładowana jest energią. Ma ona postać macierzy krzyżujących się i splatających osobistych wibracji, które razem tworzą strukturę o niepojętej wręcz dla ciebie zawiłości. Ten splot to połączone pole energetyczne, w obrębie którego żyjesz. Jego moc oddziałuje na wszystko, włącznie z tobą. Ty wysyłasz te nowe wibracje powstałe pod wpływem dochodzących do ciebie wibracji, na działanie których jesteś wystawiony, a te z kolei wzbogacają i przeobrażają macierz, która z kolei wpływa na pole energetyczne wszystkich pozostałych i tym samym na wibracje przez nich wysyłane. I w relacji zwrotnej ponownie na macierz, która oddziałuje na ciebie. I tak w kółko. Myślisz może, że to czysta fantazja, ale czy nie zdarzyło ci się choć raz wejść do pokoju, w którym atmosfera była tak naładowana, że sypały się iskry? Albo może słyszałeś kiedyś o dwóch naukowcach pracujących nad tym samym zagadnieniem niezależnie od siebie, na przeciwległych krańcach globu, którzy w tym samym czasie nagle odkryli rozwiązanie. To powszechne zjawiska, oczywiste przejawy macierzy. Macierz stanowi potężną wibrację. Może bezpośrednio wpływać na zjawiska i przedmioty, a nawet je stwarzać. I tu cytat dodatkowo, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje. Psychologia nazwała tę macierz energii zbiorową świadomością. Oddziałuje ona na wszystko, co zachodzi na planecie. Perspektywę wojny i nadzieję na pokój, zaburzenia geofizycznej, spokój na powierzchni globu, rozległą epidemię i powszechne zdrowie. Wszystko to na skutek świadomości. Wszystko to na skutek świadomości. I jeszcze jeden fragment z tej samej książki, drugi tom, Rozmowy z Bogiem, księga druga, Neil Donald Walsh. Twoja energia, promieniująca niczym złociste światło, bez przerwy oddziałuje na wszystko inne. Im bliżej się znajdujesz, tym intensywniej. Gdy się oddalasz, wtedy bardziej subtelnie, lecz nigdy nie jesteś do końca rozłączony z całą resztą. Między tobą a każdą istniejącą osobą, rzeczą, miejscem występuje taki punkt, w którym dwie energie stykają się ze sobą, tworząc nową, trzecią jednostkę energii. Nie tak gęstą, ale również realną. Każda rzecz, każdy byt w całym wszechświecie, we wszystkie strony emituje energię. Energia ta krzyżuje się ze wszystkimi innymi i powstaje wzór o zawiłości, której nie potrafiłyby zanalizować nawet wasze najpotężniejsze komputery. To mieszanie się, splatanie, krzyżowanie energii w obrębie tego, co nazywasz światem fizykalnym, stanowi jego spoiwo. To właśnie jest macierz. To w niej przesyłacie sobie sygnały, przekazy sensu, uzdrowienia, a także fizyczne skutki. Mogą one być dziełem jednostek, ale w przeważającej mierze są tworem zbiorowej świadomości. Te niezliczone energie lgną do siebie nawzajem, o czym już mówiłem. Na tym polega prawo przyciągania. Na mocy niego swój ciągnie do swego. Podobne myśli gromadzą się w macierzy, a gdy zbierze się dostateczna ilość pokrewnej energii, ich wibracje zwalniają, stają się cięższe i część przechodzi w materię. Myśli naprawdę przybierają fizyczny, materialny kształt. Kiedy wielu myśli naraz to samo, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ich myśli staną się rzeczywistością. Dlatego taką siłę ma połączona modlitwa. Świadectwami jej skuteczności można by zapełnić całą książkę. Prawdą jest też to, że odległe od ducha modlitewnego myśli są w stanie wywołać określone efekty. Ogólnoświatowa świadomość zagrożenia, braku, niedostatku może doświadczenie to wywołać na skalę światową lub tylko w samym ognisku zapalnym, tam gdzie to powstało, gdzie te myśli
gdzie te wspólne myśli mają największą moc. Słuchajcie, dla mnie to są po prostu potężne myśli, potężne przekazy, nieprawdopodobne wręcz. I w takim razie istota ludzka, słuchajcie, już tak kończąc, nie może być rozpatrywana jedynie jako mechanizm wyłącznie biologiczno-chemiczny, jako zbiór komórek, których funkcje regulowane są przez procesy chemiczne. Jak już mówiliśmy w pierwszej audycji z tego cyklu biomagnetyzm, jesteśmy elektromagnetyczni, a w zasadzie bioelektroniczni. I tak jak już powiedziałem wcześniej, będziemy o tym mówić w następnej naszej audycji, bo w ogóle o tym trzeba mówić, bo prawda o nas jest bardzo złożona. I tak jak na zakończenie każdej audycji mówię, więcej o tym wszystkim mówię w swoich książkach, a więc przede wszystkim 2 pierwsze tomy biomagnetyzmu i tom magnetostymulacja, magnetorelaksacja, czyli taki rodzaj triady, takiej trylogii. I na zakończenie, jak zwykle, powtarzam moją prośbę z początku. Jeżeli audycja się spodobała, jeżeli to czujecie, to proszę o lajki, subskrypcje, o przesłanie linków waszym znajomym, bliskim. Niech ta wiedza, niech to uczucie, niech ta sfera świadomości się po prostu poszerza. Wszystkiego dobrego wam życzę i to będzie na tyle dzisiaj. Już wyłączamy się. Dziękuję za to, że byliście razem z nami, ze mną, przepraszam, że byliśmy w ogóle razem. Dziękuję wam serdecznie. Do widzenia. Pa, pa.